Trwałość. Chyba każdy z nas oczekuje jej od swoich perfum, prawda? No bo co z tego, jeśli my nawet znajdziemy jakiś super zapach, jeśli okaże się, że znika on z nas dosłownie po kilku chwilach. Oczywiście możemy się dopsikiwać, ale nie oszukujmy się, nikt z nas tego nie lubi. Sam jak projektuję swoje perfumy, staram się, żeby ich trwałość była przynajmniej całodniowa. Dziś przygotowałem więc dla Was zestawienie perfum, których trwałość w moim odczuciu kompletnie ucieka wyobrażeniu. Oto 5 najtrwalszych zapachów, jakie znam. Cześć moi drodzy, zanim zaczniemy jedno krótkie ogłoszenie, ponieważ uruchomiłem już zapisy na pierwsze w tym roku warsztaty perfumowe. Pytaliście mnie czasami w komentarzach, czy będę je organizował w innych częściach Polski niż Trójmiasto. No więc działam już w tym temacie. Na początek będzie Śląsk, a konkretnie Zabrze, gdzie widzimy się już 15 lutego. Zostawiam w opisie pod filmem link do wydarzenia ze szczegółami, a teraz wracamy już do tematu. Zobaczmy sobie tych tytanów trwałości. Numer 1. Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood. Te perfumy dostępne są u producenta w dwóch różnych koncentracjach, jako woda perfumowana oraz ekstrakt. I w obu tych koncentracjach mam wrażenie, że są to najtrwalsze pozycje z portfolio tego producenta. Mogłoby się wydawać, że to za sprawą tego tytułowego udu, który, jak już kiedyś Wam opowiadałem, jest świetnym utrwalaczem. Natomiast nie, w tym przypadku trwałość tych perfum leży kompletnie gdzie indziej. Mianowicie w bardzo umiejętnie skomponowanym akordzie bursztynowym, na który składają się przede wszystkim takie dosyć wyraziste i bardzo długotrwałe molekuły waniliowe, które dodatkowo jeszcze utrwala mieszanka takich słodkich żywic. W rezultacie zapach ten dosłownie można powiedzieć, że przykleja się do skóry trochę jak jakiś taki cukierek, jak jakaś mordoklejka i zostaje na tej skórze naprawdę na wiele godzin. Wodę perfumowaną czuć bez problemu nawet na drugi dzień po aplikacji, zaś ekstrakt u mnie był wyczuwalny jeszcze spokojnie na trzeci dzień. I to oczywiście przy codziennych prysznicach, więc jak widzimy też niełatwo ten zapach po prostu zmyć ze skóry. A przy tym z całego tego dzisiejszego zestawienia mam wrażenie, że ten zapach jest chyba taki najbardziej przyjemny i przystępny. W taki sposób, że oczywiście ma on pewien ciężar gatunkowy, pewną gęstość, natomiast jednocześnie jak na zapach udowy jest to ten raczej taki bardzo gładko, przyjemnie, butikowo podany ud. No i nie ma się też co oszukiwać, wybrzmiewa trochę syntetycznie, natomiast nie mówię o tym absolutnie w kontekście jakby to miała być jakaś wada. Numer 2. Orto Parisi Mega Mare. Ten gagatek jest o tyle ciekawy, że perfumy morskie rzadko kiedy kojarzą nam się z dużą trwałością. Zwykle są raczej takie świeże, zwiewne i ciężko, żebyśmy cieszyli się nimi dłużej niż połowę dnia. W przypadku Mega Mare jest jednak kompletnie inaczej. To wszystko za sprawą trzonu zapachu, który został oparty na mieszance molekuł drzewnych i takich mineralno-ozonowych, które zapewniają właśnie doskonałą trwałość, ale przy tym taki dosyć przerysowany, powiedziałbym, efekt. Nie wszyscy to lubią, wiem, że część osób on drażni, w tym na przykład mnie. Natomiast stricte, jeśli weźmiemy sobie parametry użytkowe, no to trzeba przyznać, że Mega Mare to jest prawdziwy potwór morski. Przy testach globalnych na ciele wytrzymywał on na mnie spokojnie 2 doby, przy czym przez pierwszą dobę naprawdę mocno on projektował. Natomiast w miejscu aplikacji za uszami, kiedy dostał się on na włosy, to na tych włosach był wyczuwalny nawet na trzeci dzień. Przy czym jednak dla mnie ten zapach jest dosyć taki mocno linearny i wybrzmiewał dosyć syntetycznie, więc nie przepadam za nim. Ale jeśli cenicie zapachy takie właśnie mineralno-drzewne i szukacie w tej kategorii coś, co rzeczywiście byłoby bardzo trwałe i długo na Was zostawało, no to muszę przyznać, że Mega Mare chyba nie ma tu konkurencji. Jeśli znacie jakiś inny morski zapach, który cechowałby aż taka trwałość, dajcie mi proszę znać w komentarzach. Numer 3. Amouage Interlude 53. Kiedy po raz pierwszy pojawiła się zapowiedź tych perfum, muszę przyznać się Wam, że byłem dosyć sceptyczny. Już klasyczny interlude wydawał mi się prawdziwym mocarzem, jeśli chodzi o parametry użytkowe. Nie wierzyłem więc, że zwiększenie koncentracji mogłoby jakoś istotnie tutaj jeszcze bardziej podwyższyć tą trwałość. Myślałem raczej, że będzie to jeden z tych zapachów, który po prostu odcina kupony od popularności protoplasty. Kiedy więc po raz pierwszy powąchałem Interlude 53, naprawdę bardzo pozytywnie się zaskoczyłem.
Przede wszystkim tym, że kompozycja tego zapachu wciąż wydaje mi się bardzo zbliżona do klasyka, ale wszystkie jej fazy są jakby tak rozciągnięte w czasie. Oregano, bardzo charakterystyczne z interlud, które w pierwotnej wersji czujemy dosyć krótko. Tutaj możemy się nim cieszyć spokojnie pierwsze tak 2-3 godziny. Potem o wiele bardziej wydłużona jest i też moim zdaniem ładniej zaznaczona faza z czystkiem, z żywicą laudanum. A kiedy już przejdziemy do tej charakterystycznej bazy, gdzie jest połączenie tego amuarzowskiego kadzidła z nutami drzewnymi i słodkimi żywicami, no to tą fazą możemy się cieszyć już naprawdę bardzo długo. O ile klasyczny interlud trzymał na mnie bez problemu cały dzień, a nieraz czułem go bez problemu też na drugi dzień z rana po prysznicu, no to w przypadku interlud 53 wydaje mi się, że te parametry się wręcz podwoiły, to znaczy przez 2 doby ten zapach naprawdę jest bardzo wyraźnie wyczuwalny, a czasami jeszcze zostaje gdzieś blisko skóry i tli się na trzeci dzień. Jeśli więc ktoś tutaj narzekał i było mu niewystarczająco trwałości parametrów użytkowych klasycznego interlud, wydaje mi się, że przy wersji 53 już naprawdę może się poczuć usatysfakcjonowany. Oczywiście, jeśli przełknie odpowiednio wyższą cenę. No to teraz numer 4. Adi Alevan Getsemani. Adi Alevan to jest taka mała rzemieślnicza marka z Rumunii, która kojarzona jest chyba głównie za sprawą bardzo fantazyjnie i ręcznie ozdabianych flakonów. Getsemani zostało wydane w zeszłym roku jako edycja limitowana, stąd zastanawiałem się w ogóle, czy warto wrzucać je do tego zestawienia, ponieważ z tego co widziałem ostatnio wszystkie flakony się już wyprzedały. Pomyślałem natomiast, że całkiem możliwe, że producent za jakiś czas zdecyduje się zrobić reedycję, a wydaje mi się, że warto by było, ponieważ nie dość, że jest to całkiem ciekawy zapach, pod tym względem, że nie znam po prostu nic podobnego, to jeszcze może się poszczycić naprawdę atomową, jedną z najlepszych, jakie znam, trwałością. W bazie Getsemani znajdziemy taki bardzo złożony, dominujący, wytrawny akord skórzany, który został obudowany żywicami, odrobiną dziegciu brzozowego, cypriolu i producent też deklaruje castoreum. Szczerze wierzę, że mógł użyć tutaj perfumiarz naturalnego castoreum, z którym kiedyś miałem okazję pracować i w ten sposób przekonałem się, że jest to jeden z najbardziej trwałych, naturalnych składników, jakie można znaleźć w perfumerii. Efekt? Getsemani, słuchajcie, wytrzymuje na mnie bez problemu na drugi i trzeci dzień. Projektuje, jest mocno wtedy zaznaczone, mocno dominujące. Natomiast gdzieś tam jeszcze bliżej skóry można je wyczuć nawet i kolejnego dnia. W sumie więc ten zapach trwa gdzieś przez jakieś 70 godzin od aplikacji. Przetrwał wtedy 3 prysznice i dalej gdzieś mocno tlił się blisko skóry. Imponujące, prawda? Ale nie aż tak imponujące jak 5. zapach, który dla Was przygotowałem. Kerosene Followed. I na sam koniec mamy prawdziwego potwora. Zapach, który można powiedzieć, że stał się już trochę taką małą legendą w środowisku perfumowym, ponieważ o jego trwałości i projekcji krążą w środowisku naprawdę różne anegdoty. I głównie o jego parametrach użytkowych, ale nie tylko, ponieważ jeszcze inne anegdoty są związane z tym, że dla wielu osób zapach ten ma w sobie nutę magii. I coś rzeczywiście jest tutaj na rzeczy, ponieważ Followed przede wszystkim jest takim gęstym, słodko-słonym zapachem. Nie wiem, czy kojarzycie może na przykład ten efekt z gotowania, z pieczenia na przykład jakichś ciast, kiedy przegniecie czasami z ilością cukru. I jest taka zależność, że o ile będziecie dodawali coraz więcej tego cukru, to ten deser będzie się stawał coraz słodszy. Natomiast w pewnym momencie, choćbyście nie wiadomo ile więcej dali tego cukru, odbiór słodyczy będzie podobny, natomiast dodatkowo pojawi się taka cierpko-słona faktura na języku. I wydaje mi się, że w przypadku Followed jest bardzo podobna analogia, z tym, że bardziej właśnie dotycząca zapachu. I to głównie za sprawą takich molekuł, które użyto w tych perfumach. Są to mianowicie furanony i furfurale. To jest taka klasa związków, które cechują się naprawdę olbrzymią trwałością i projekcją. W naturze możemy znaleźć je w na przykład ziarnach kawy, w niektórych orzechach i są też wykorzystywane głównie w takich bardziej spożywczych aromatach, ale naprawdę w milionowych dawkach, ponieważ są tak dominujące, tak intensywne i tak trwałe, tak wgryzające się, że w dużym natężeniu potrafią być wręcz obezwładniające.
I teraz jak to się przełożyło na zapach Fallout? Powiem Wam szczerze, że ciężko mi powiedzieć, jaką ten zapach ma tak naprawdę trwałość. Mogę Wam tylko powiedzieć, że przez pierwsze 2 dni był on naprawdę bardzo intensywnie wyczuwalny, bardzo dominujący, wręcz dosłownie wypełniał przestrzeń. Natomiast w kolejnych dniach dalej on był wyczuwalny. Czasami mniej, gdzieś bardziej blisko skórnie, czasami gdzieś jak się poruszyłem, bardziej mi on zawiewał. Do tego stopnia, że po 4. dniu ja stwierdziłem, że intencjonalnie spróbuję go po prostu z siebie zmyć, bo już mnie to męczyło, nie mogłem wrócić do pracy, więc pierw próbowałem go zmyć alkoholem, potem też doszły takie specjalne czyściki, które też używają perfumiarze, aby właśnie w takich przypadkach pozbyć się zapachu, by móc wrócić do pracy, więc mi się dzięki niemu udało go po prostu z siebie zetrzeć, wymyć. Ciężko mi powiedzieć, jaką trwałość by miał, gdybym go po prostu zostawił i czekał, kiedy przestałbym go czuć. Z tego też powodu bardzo Was przestrzegam, żebyście nie używali tego zapachu na pewno na ubraniach, ponieważ na ubraniach może on pozostać dosłownie na duże tygodnie. Ta klasa związków, molekuł, o których Wam mówiłem, charakteryzuje się z tym, że niektóre z nich potrafią w niektórych przedmiotach, niektórych fakturach pozostać nawet na lata. Więc w tym przypadku pewnie by tak nie było, bo oczywiście są tam w jakiś sposób one rozcieńczone, ale mimo wszystko nie wiem, czy byście chcieli pachnieć innymi perfumami przez kilka tygodni. Tak, słuchajcie, wygląda to zestawienie. Weźcie pod uwagę jedną istotną rzecz. Parametry użytkowe to bardzo indywidualna kwestia i o ile starałem się wybrać do tego zestawienia takie perfumy, które bardzo tak wnikliwie przetestowałem globalnie i jestem pewny co do ich parametrów, sprawdziłem też, jak one wypadają w opiniach innych osób, więc co do tej 5 dzisiaj jestem przekonany, że ma ona ponadprzeciętne parametry, ale nie jest to gwarancja, że w Waszym konkretnym przypadku będą one aż tak dobre, jak tutaj kiedy je opisywałem. Najlepiej więc je po prostu testować, sprawdzić, i też zapraszam Was do dyskusji. Jestem ciekaw, jakie są najtrwalsze perfumy, jakie Wy znacie, czy też na przykład macie w kolekcji. I też w sumie jestem ciekaw, co w ogóle myślicie o trwałości perfum, na ile jest ona dla Was istotna, bo ja na przykład doszedłem do wniosku, że dla mnie trwałość całodniowa jest preferowana, optymalna i to jest gdzieś taki dla mnie złoty środek. Natomiast jeśli chodzi już o takie perfumy jak w tym zestawieniu, których trwałość jest kilkudniowa, ciężko je w ogóle zmyć z siebie, to prawdę powiedziawszy bardziej jest to dla mnie wada niż zaleta i takie perfumy męczą mnie po prostu, więc dajcie mi proszę znać, jak wygląda to u Was, jakie macie zdanie na ten temat i jestem bardzo ciekaw, do jakich wniosków dojdziemy. Dzięki wielkie, że jesteście, trzymajcie się, widzimy się niebawem, na razie.